dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię Krystiana, który jest związany z hotelarstwem od 20 lat. Przechodził przez różne stanowiska, ale dzisiaj kieruje całą recepcją. Opowie nam najdziwniejsze, najciekawsze, najśmieszniejsze historie, które zdarzyły mu się w jego 20-letniej karierze. Więc bierzemy się do roboty i posłuchajmy, co ma dzisiaj do powiedzenia. Jak Ci powiem, proszę, żebyś mi zarezerwował helikopter. Stąd na przykład, no nie wiem, do Gdańska. Gdzie uderzasz? Wybieramy kilka osób spośród całych osób, które przyjeżdża i dajemy im na przykład upgrade do lepszego pokoju. To jest coś, co normalnie słyszy się, kiedy jakaś Beyoncé mieszka i potrzebuje czerwonego papieru w swoich apartamentach. Tak, tutaj też takie zachcianki są. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie serdecznie, Wojtku, w hotelu Vienna House by Wyndham Mokotów Warsaw, należącej do sieci HR Group. I jesteś tutaj szefem tej recepcji, ale również pracujesz jako recepcjonista. Jak najbardziej, no mamy takie multitaskingi, że tak powiem. Oczywiście ja uwielbiam pracować na recepcji, to jest coś, co zacząłem wiele lat temu, dlatego uwielbiam od czasu do czasu przyjść i po prostu porozmawiać z gośćmi, ale też z zespołem właściwie. Ale jako, że jesteś szefem, to o tym rozwoju też dzisiaj porozmawiamy, bo powiedzmy, tak jak mówisz, ze zwykłego recepcjonisty stałeś się już powiedzmy kimś wyżej. Jak najbardziej. Zajęło to kilka lat, natomiast kiedyś dawno temu sobie postawiłem za cel, że zostanę właśnie kierownikiem recepcji. Jak pierwszy raz zobaczyłem, jak hotel działa właściwie i jak ta recepcja działa, mówię, to jest to miejsce i to jest to miejsce, którym chciałbym zarządzać. I tak kilka lat zajęło, ale jednak. Okej, to powiedz mi, jak zaczęła się Twoja historia w ogóle z recepcją? Czy przyszedłeś do takiego miejsca z przypadku, czy raczej już myślałeś, że chcę zostać recepcjonistą? Wiesz co, to się zaczęło od tego, że pracowałem jako bagażowy. Bagażowy w hotelu, który jest nadmorskim hotelem w Kołobrzegu. Postanowiłem sobie dorobić kilka złotych. No i jako taki bagażowy zanosiłem bagaże do pokoi. No Taka osoba, co czeka? Tak, właśnie czeka. Myśmy mieli bardzo dużo gości z zagranicy, więc czekanie się opłacało. Czyli nosiłeś I dokładnie. Znaczy, to nie można wtedy tak pokazać. No nie. Czy wszystko w porządku? Taka chwila zastanowienia, tak. Ale najgorzej miałem podobną sytuację ostatnio. Pojechałem do Turcji i w ogóle jakoś, wiesz, przyjeżdżasz, lot, samolot, dzieci, wszystko. I ten pan też tak czekał. Mówię, dziękuję. I później mi było głupio, bo ja mówię, czekał i się nie doczekał, nie? Ale ty zazwyczaj się doczekałeś. No, zazwyczaj się doczekałem. Czasami goście się pomylili i dali troszkę za dużo, ale oczywiście nie wyprowadzałem ich z błędu. No, absolutnie. No i tak widziałem właściwie przy okazji, jak ta praca na recepcji jest wykonywana i właściwie zachęciło mnie do tego, bo jednak tu dużo rozmowy z tymi gośćmi jest, a ja uwielbiam obsługę klienta. No i przez tą obsługę klienta prosiłem o to, żeby mnie wdrażali. No i tak, zaczynając od bagażowego poprzez concierge'a, bo to był jeszcze concierge. Się czym zajmuje? Concierge to generalnie osoba, która zajmuje się takimi spełnianiami zachcianek gości. Nietypowymi zachciankami czasami, muszę powiedzieć. Ja spotkałem się z kilkoma takimi, których nie wiedziałem nawet jak to ugryźć, od czego to zacząć. Okej, czyli no nie, jakieś 2-3 przykłady. Co? Dla mnie to może być concierge, może wiesz, proszę mi taksówkę zamówić, ale to raczej jest typowe. No Wojtku, no to teraz Ci powiem. Jak Ci powiem, proszę, żebyś mi zarezerwował helikopter. Stąd na przykład, no nie wiem, do Gdańska. Gdzie uderzasz? Gdzie uderzam? No nie wiem, Google. No właśnie, dokładnie to Szukamy, nie wiem, taksówka helikopterowa, nie? No i dzwonimy, szukamy i co, i takie są. Dokładnie takie same miałem myśli. Mówię, no nie wiem, ma dzwonić na lotnisko, zapytać się, halo, czy ja potrzebuję helikopter? No trochę mi to zajęło, ale udało mi się dowiedzieć, kto takimi rzeczami zarządza. To nie było tu w Polsce, to było w Irlandii, bo wtedy mieszkałem właśnie w Dublinie i dowiedziałem się, że kilkadziesiąt tysięcy euro kosztuje taka wyprawa właśnie z Dublina na pola golfowe w hrabstwie Kerry. Przedstawiłem to, potem propozycje, goście się zgodzili i jasne. I lecieli. I Pokazywałem też jeden odcinek, jak wygląda praca właśnie takiego prywatnego pilota helikoptera, więc wiem, że jest to możliwe i śmiało można się takim śmigłowcem przelecić. No to kolejna dziwna zachcianka. Nie tyle może dziwna, co bardzo wymagająca, bo akurat znowu wrócę do tego czasu, kiedy pracowałem w Irlandii i miałem 3 topowych szefów ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali i mieszkali u nas w hotelu. To był hotel, który należał do Bono i zespołu U2, więc mieliśmy bardzo dużo ciekawych osób mieszkających tam i poprosili mnie o zarekomendowanie restauracji, bardzo dobrej restauracji, która by serwowała owoce morza. No i teraz jak masz to zrobić? I znaczy w sensie oczywiście dla mnie coś może być bardzo dobrego, ale tu szefowie kuchni, którzy są takimi topowymi w Stanach, mają później wystawić tą recenzję nie tylko tej restauracji, ale i moim gustom pewnie. No właśnie, mówię, że mi to tam filet starcza, nie? Tak. Morza, nie? Dla mnie filet spoko jest top, nie?
ale oni na pewno gusta mieli inne. I jak? Więc to znaczy to cała preparacja do tego była, bo naturalnie musiałem zadzwonić, taka była fajna restauracja Lord Edward Restaurant i tam generalnie zadzwoniłem, zarezerwowałem, bo wiedziałem, że jest dosyć topowa, no i po tym jak ci goście już odeszli, bo oni stali przede mną oczywiście, postanowiłem zadzwonić jeszcze raz do nich. Powiedzieć, słuchajcie, właśnie zrobiłem rezerwację, ale i tu wytłumaczyłem, kto to był, teraz już nie pamiętam nazwisk tych gości, natomiast powiedziałem, kto to jest dokładnie i żeby uważali. Co serwują, jak serwują, na pewno świetne jedzenie jest. Ale żeby było jeszcze top. Żeby jeszcze było top, tak. I taka praca konsjerża też jest połączona w ogóle z pracą recepcjonisty, czyli tutaj jak wy teraz stoicie, to też macie takie zadania. Jak najbardziej, to jest coś nieodłącznego od recepcji, bo jakby oczywiście nie mamy samej pozycji konsjerza w hotelu, mało już hoteli właściwie ma tą pozycję. No tak, żeby osobny stoliczek tak, i top. Natomiast tutaj jak najbardziej łączymy to, ponieważ mamy dalej różne, znaczy goście dalej mają potrzeby. To, że konsjerza nie ma, to znaczy, że ich nie ma, tych potrzeb. Tak jak ostatnio znowu mieliśmy sytuację, gdzie grupa przyjeżdża, 55 osób, a oni dzwonią w połowie dnia, właściwie prawie pod wieczór i pytałem się, przypomnieli sobie o tym, że mają księdza razem z tą grupą, który ma urodziny i poproszą torta na 55 osób. Na za chwilę. Na za chwilę. No to prawie, że mission impossible, bo jednak taki tort trzeba przygotować. No tak, gdyby to był malutki torcik, to czemu nie? No ale na 55 osób to jednak jest dosyć duża, że tak powiem, zagwozdka. Oczywiście nasz szef tutaj, powiedzmy, poruszył niebo i ziemię. Finalnie jednak goście zrezygnowali z tego. Myślałem, że ale... sami się, że ty poszedłeś z recepcją i dobra, ja to ogarnę, nie? Jeszcze tego nie robiłem, ale no jakby trzeba było. Kurczę, zakasujemy rękawy i idziemy, tak? To jest profesjonalista właśnie. No i dobra, i jesteśmy na tym etapie, że byłeś konsjerżem, przeszedłeś na recepcjonistę. I co, i dalej piąłeś, żeby powiedzmy teraz zarządzać. Tak, bo tu jakby zostać recepcjonistą, z konsjerza zostać recepcjonistą to już taka, to nie taka duża droga, natomiast później zostałem jakby superwajzorem, czyli takim jakby starszym recepcjonistą. Żeby móc się na pozycji kierownika recepcji znaleźć, musiałem jeszcze przejść oczywiście różne szkolenia typu szkolenia z nocnego audytu, tak? I byłem też nocnym menadżerem przez kilka lat, ponieważ no jakby jakim były kierownikiem, nie wiedząc co się dzieje w nocy i jak zarządzać tą nocą też, tak? A w nocy się dzieją... Tak? W nocy się dzieją... Spytaj, czy w nocy jest co, więcej czegoś niż w dzień? Bo ciemno to na pewno. Nie, na pewno tak, tylko że wiesz, jest taka fajne takie stwierdzenie, że jeśli coś ma się wydarzyć, to zawsze się wydarzy w nocy. Jeśli coś ma się wydarzyć złego, to zawsze się w nocy wydarzy, czyli alarmy przeciwpożarowe oczywiście, prawda, to zawsze kiedy nikogo nie ma, to jest wtedy, to wtedy się to dzieje. Natomiast jakby też nietypowi goście przychodzący do hotelu, starający się zarezerwować pokój, no dzieje się trochę więcej. Znaczy może nie tyle więcej, co bardziej ciekawie to wygląda w nocy. No, powiedzmy, że zostawię wyobraźni innym osobom, co dokładnie może dziać. Ale to dziać. też informacja do młodych ludzi, że może jednak nocki robić w hotelach. Nie? Właśnie ciekawiej. Dzisiaj przeprowadzałem rozmowę z właśnie jednym z nocnych audytorów, który jest już kilka miesięcy u nas, żeby dostać jakiś feedback od niego. Pytając się jego o to, jak to wygląda u niego na nocy, czy on właściwie, czy ta praca go spełnia. Mówi, że to jest właściwie dla niego rewelacyjna praca. Mało tego, że poznaje ciekawych bardzo ludzi, może z nimi sobie rozmowy przeprowadzać jakkolwiek chce, natomiast dodatkowo on woli nocki, bo jest pomimo wszystko spokój. No tak. Jest spokój, a może sobie wszystko robić według własnego tempa, a jest trochę analitycznych spraw do zrobienia w nocy, rozliczeń, wystawiania faktur, obciążania kart kredytowych, płatności, etc. Czyli tym wszystkim recepcjonista się zajmuje. Nie tylko powiedzmy to, co widzimy my, czyli goście hotelu, że oddaje nam kartę, wpisuje karteczkę i tyle, albo odbierze telefon. Tu jest, widzę, dużo różnych funkcji, które trzeba jeszcze pełnić. Jak najbardziej, bo jakby to, co widzimy na co dzień, nie wiem, czy w filmach na przykład, to jest tylko bardzo mały, niewielki promil tego, co robimy, bo wystawianie faktur, oczywiście korekt do faktur, jeśli potrzeba, to jednak jest trochę, że tak powiem, roboty przy tym. Typowanie gości, którzy na przykład przyjeżdżają dzisiejszego dnia i typujemy, kto zostanie z nich na przykład naszym VIP. Oczywiście każdy gość jest VIP. No, very important person, taka osoba, tak. się domyślam, ale że co, jak to znaczy typujemy, kto to będzie? Wybieramy kilka osób spośród całych osób, które przyjeżdża i dajemy im na przykład upgrade do lepszego pokoju, czyli podwyższamy standard pokoju, bądź też wstawiamy, i tu też wstawiamy wstawkę do pokoju z jakimiś snakami, owocami, etc., tak? Tak, żeby ich przywitać jeszcze bardziej niż normalnie. Ale więc... to jest z jakiejś zależności, że ta osoba akurat będzie, czy to jest po prostu... Chybił trafił. Aha. Chybił trafił. Jakby skupiamy się na osobach, które powiedzmy czasami zostają więcej nocy niż jedną, ale też jakby nie ma tu zbyt specjalnego szablonu. Natomiast wytypowanie takiego gościa wiąże się z tym, że trzeba wypisać kartkę powitalną,
specjalną. Dopieścić. Dokładnie tak, trzeba poprosić kuchnię, która musi stworzyć taką wstawkę. Mamy różne rodzaje wstawek. Łabędzie z tym. Te łabędzie, tak, to kilka takich łabędzi zrobiłem w swoim życiu. Fajna sprawa, chociaż zawsze trudno było, żeby te dzióbki się stykały i zostały w tym miejscu. Natomiast no to jest jedna z tych rzeczy, tak, oczywiście odpowiadanie na opinie gości, bo to też jest coś, co recepcja, mój zespół też robi. Ja się zajmuję tymi opiniami, powiedzmy, takimi czasami mniej przychylnymi, chociaż ich jest bardzo mało, więc mam mało roboty z tym, ale mój zespół generalnie odpowiada na wszystkie te bardzo pozytywne opinie i jest ich mnóstwo. No, dlatego... Jak jest dobrze, to jest dobrze właśnie, ale jak jest źle, to trzeba jakoś pokombinować i jakoś mimo wszystko tego gościa udobruchać, żeby następnym razem będzie lepiej. No tak, bo jakby najgorsze, co można zrobić na recepcji, to nie zrobić nic. Jeśli ktoś coś już nam powie, że coś jest nie tak, to musimy zadziałać, no bo jakby nie ma sytuacji nie do rozwiązania. I zawsze można w jakiś sposób lepszy bądź gorszy zrobić, czy rozwiązać tę sytuację, ale nie zrobienie nic powoduje, że ten gość wyjdzie i straciliśmy szansę na jego, nie wiem, powrót do nas, tak? Więc ale jakby... z jednej strony z własnego doświadczenia wiem, że wiesz, jako recepcjoniści czy recepcjonistki są wizytówką hotelu, ale z drugiej strony no my jako goście chcemy mieć z nimi jak najkrótszy kontakt, no po prostu jesteśmy, wiesz, zmęczeni, przyjeżdżamy, no nie chcemy stać na tej recepcji, tylko brać kartę i do pokoju, mimo wszystko, ale zapamiętujemy, powiedzmy, idąc już do tego pokoju, czy był uśmiech, czy był ktoś smutny, więc tutaj jest ta wizytówka. Tak, bo to się też przejawia w komentarzach. Jeśli już naprawdę ktoś zrobił, no nie wiem, na co musiałoby się wydarzyć, ale jeśli ktoś zrobił jakieś takie nieciekawe wrażenie, to wrażenie zostaje i jakby czasami się to przewija w komentarzach popobytowych. W każdym hotelu, w którym pracowałem, zawsze tak było, że jeśli recepcja coś tam, powiedzmy, źle spojrzała, czy jakkolwiek, to jakby to zostało. Dlatego ja osobiście skupiam się przy zatrudnieniu pracowników, skupiam się na tym, żeby to były otwarte osoby i skupiam się na takich miękkich kompetencjach. No właśnie, i tutaj przechodząc już dalej, jak takim pracownikiem recepcji zostać? Jako że ty takie osoby zatrudniasz, to jesteś najodpowiedniejszą osobą, żeby nam o tym powiedzieć. Czyli kogo szukacie, kto się w takim hotelu na recepcji odnajdzie? Jak wspomniałem, no, miękkie kompetencje to jak dla mnie jest najważniejszy aspekt w pracowniku, tak? W koledze, koleżance z pracy, ponieważ ja mogę nauczyć generalnie wszystkich tych twardych kompetencji. Ja mogę nauczyć obciążenia kart kredytowych, meldowania, zameldowania jakichś, nie wiem, wypisywania listów, odpowiadania na e-maili. Czego ja nie potrafię nauczyć, to nauczyć się uśmiechać do ludzi, tak? Tych rzeczy ja nie potrafię, nie mam jeszcze takich mocy. Może kiedyś, dlatego... A żebyś tak stał i tak... No nie, to wtedy będziesz miał pewnie jakieś zakwasy, a tego nie chcemy. Dlatego ja podczas tej rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzam to, jak dana osoba się podczas tej rozmowy zachowuje. Oczywiście są zastosowani, to jakby logiczne. Natomiast staram się wprowadzić taką atmosferę, żeby się człowiek zrelaksował, tak? Rozluźnił troszkę. I w momencie, kiedy się rozluźni, to już wtedy widać, z jakim człowiekiem ma się do czynienia. To, co jest na CV, to jest ważne, ale nie najważniejsze. No tak. Bo czy ktoś skończył, powiedzmy, technikum hotelarskie, czy go nie skończył, to może równie dobrze lub źle poradzić sobie na tej recepcji. Tak, jest to fajna rzecz, że ludzie jeszcze uczęszczają do takich techników, tak? Więc jakby to jest bardzo ważne. Natomiast to, w jaki sposób ze mną rozmawia, to jest dla mnie najważniejsze, tak? No więc jakby... To jak w pracy kelnerki też właśnie, to jest wizytówka, powiedzmy, restauracji i raczej nie patrzysz, czy skończyła szkołę gastronomiczną kelnerską, czy jakąś taką, tylko właśnie te predyspozycje. Tak, jaki flow jest. Tak, flow, bo wiesz, nauczysz ją systemu, nauczysz ją, powiedzmy, obsługi, ale nie nauczysz jej właśnie, żeby się uśmiechać, żeby być otwartym, nie? No to jest nie do ogarnięcia, że tak powiem. Dlatego ja tak patrzę bardzo na te miękkie kompetencje. Oczywiście, jeśli ktoś ma też na przykład tryb zadaniowy, tak? No bo to też takie osoby też potrzebujemy. Musimy mieć taki miks na recepcji, że tak powiem. Tak? Osoby, które definitywnie przyciągają z sobą gości, że gość wchodząc do hotelu widzi z daleka, że taki człowiek się uśmiecha, jest bardzo ważny, ale też osoby, które jednak mają też analityczny trochę rozum, tak? No tak. I to, głowę. że się da wszystko zrobić, że... Tak. Nie ma żelazka. Tak, to jest coś, czego nie potrafię czasami zrozumieć, bo jak mówię, ja zawsze uważam, że wszystko można naprawić i wszystko można załatwić, tylko trzeba mieć trochę dobrej woli w sobie, tak? Ja też tak, więc w sensie tak jak mówię, przyjdzie na przykład. Można żelazką?
No, szukałam, no. No nie ma, tak, no i dalej klikamy sobie do widzenia. Jakie wrażenie pozostawia taka odpowiedź recepcjonisty? No marne, dlatego ja przeprowadzam różne rozmowy z pracownikami a propos tego, jak można załatwić daną sytuację, wiesz, tak zwany problem solving, tak, i guest recovery, żeby właśnie goście wiedzieli, że jeśli przyjdą do mnie, to ja się zaopiekuję ich tematem, z którym przychodzą i właśnie takie osoby muszą mieć otwarte umysły na różne rozwiązania, żeby, jak to się teraz ładnie mówi, think outside the box, tak? Żeby myśleć poza obszarem właściwie takiego komfortu też, tak? Więc... Ale oprócz tego, że powiedzmy musimy mieć te kompetencje miękkie, to raczej nie ma różnicy, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, czy ma 18, czy 35 lat raczej, nie? Nie, w żaden sposób. To właśnie to jest piękno pracy na tej recepcji, że tu generalnie każdy, oczywiście, który ma chęć, może się odnaleźć. Ja osobiście miałem kiedyś na recepcji kobietę, która miała 65 lat. Ona pracowała na recepcji mając 65 lat i było totalnie spoko i mało tego, goście czuli się bardzo zaopiekowani przez nią. Troszeczkę tak. Niestety Joan, bo tak miała na imię, była wysyłana do gości trudnych, bo ona potrafiła ich bardzo łatwo dobruchać, tak? Takie piękne irlandzkie przywitanie i taka piękna irlandzka gościnność w niej właśnie się pojawiała i goście nie mieli w ogóle nawet racji bytu w tym momencie z tym zażaleniem jakimkolwiek one mieli, więc na recepcji każdy człowiek się może odnaleźć, jeśli ma chęć do tego. I jeszcze tutaj w tej części ostatnie pytanie, bo ty wspominasz, że już pracujesz 10 czy ileś lat, już jesteś kolejny awans, ale czy zazwyczaj tak to wygląda w tej pracy, czy mimo wszystko ludzie tu przychodzą, wiesz, dorobić sobie na wakacje, na miesiąc, postać i nara, czy raczej mimo wszystko zostają na dłużej, tak jak na przykład ty? Znaczy ja powiem ci tak, że definitywnie jest różny przekrój tego. Ja oczywiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadaję to pytanie, bo jakby lubię grać w otwarte karty. Lubię wiedzieć, na czym stoję i na co mam poświęcić ja czy mój zespół energię. Bo jeśli ktoś mi powie, że ja tylko przychodzę na miesiąc czasu, to ten miesiąc zajmie same szkolenie. No to czyli w momencie, kiedy ja go zatrudnię i on się przeszkoli, to już mi powie, że będzie musiał odejść, bo na przykład jest studentem i tylko w tym czasie musi pracować. Ale nie ma to znaczenia też poniekąd, bo jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o grafiki i z takim człowiekiem mogę sobie porozmawiać. Słuchaj, no okej, może niekoniecznie full time, nie na pełny zakres czasu, ale może w soboty, weekendy chciałbyś sobie popracować, bądź chciałabyś sobie popracować, więc jak najbardziej... zacząć od tych bagaży, nie? Na przykład. Dokładnie tak, ja też od tego zacząłem, prawda? No więc na takich ludziach się skupiam i Super, do dalszej części tego odcinka przejdziemy już za chwilę. Krystian, z recepcji przenieśliśmy się do pokoju, ale po to, żeby poruszyć też temat właśnie takich zachcianek pokojowych, bo wiem, że wy jako recepcjoniści też musicie czasem coś przynieść, podać, zabrać i tym podobne. Nie pytam, wiesz, o dostawkę czy o właśnie to żelazko, ale jakieś takie ciekawostki? Jeśli chodzi o zachcianki, mamy gości, którzy potrzebują na przykład specjalnego papieru toaletowego, powiedzmy tak, który musi być nawilżany. To jest coś, co normalnie słyszy się, kiedy jakaś Beyoncé mieszka i potrzebuje czerwonego papieru w swoich apartamentach. Tak, tutaj też takie zachcianki są. Wiesz co, jest bardzo dużo tego w tym momencie. Wystarczy, że nam ktoś powie, o co chodzi, czego potrzebują i my postaramy się to ogarnąć dla nich jak najszybciej. To jest później rozliczane, że tak się tam, wiesz, jak coś jest kosmiczne z kosmosu, wiesz, mnóstwo energii na coś, żeby coś mimo wszystko załatwić, to wymyślacie cenę usługi takiej, czy? To znaczy generalnie jest zawsze jakaś marża dodana do danej usługi, tak? No wiesz, ale papier czerwony, papier toaletowy, no to rolka zamiast złotówki kosztuje 7, no to nie doliczysz drugich 7 złotych za poruszenie nieba i ziemi, żeby znaleźć tą rolkę, tylko... Nie, to już jest oczywiście koszt usługi będzie odpowiednio wyższy, tak? Jakby z drugiej strony nie będzie przekraczający jakiś... realny. Tak, założeń, prawda? No przecież nie poprosimy kogoś, żeby zapłacił 200 zł za rolkę papieru. Chociaż, wiesz, jeśli to byłoby rolka papieru, która naprawdę musi być nie wiadomo skąd ściągnięta, no właśnie. to, wiesz... Ale też pewnie tacy ludzie, jak mają aż takie zachcianki, to oni może i tego nie liczą albo nie myślą. Gdzie? Ma być i... W życiu, absolutnie. To jest tak, że oni po prostu to chcą. Nieważne jakie są koszta, trzeba to załatwić i tyle. W jednych hotelach mieliśmy takie zachcianki a propos na przykład sprowadzania małż. Przepraszam, nie małż, tylko ostryg. Okay. Bo to musiały być specjalne ostrygi. W Irlandii ostrygi są bardzo popularne, więc te ostrygi trzeba było załatwić z drugiego końca Irlandii i co? No, trzeba było to zrobić. No, wtedy już wiedziałem, jak helikopter zarezerwować, wiesz, nie? Ale to też jest śmieszne, że właśnie, że hotel jest takim miejscem właśnie, gdzie ci ludzie sobie mogą na takie rzeczy pozwalać. Ci ludzie, mówię, celebryci, czy też powiedzmy ktoś z wyższych rang, że oni mówią,
co to nie oni sobie mają takie potrzeby i wiesz, w domu tego nie mają, powiedzmy, chyba że mają powiedzmy jakąś osobę menadżera domu, ale w hotelu no mogą sobie powymyślać mimo wszystko, nie? Poczuć się troszkę jak taki król, pan i władca i sobie powymyślać. Wiadomo, że to wszystko kosztuje, ale można. Wy jako recepcjoniści czy jako obsługa tego hotelu, no musicie też jakoś na tych rzęsach stanąć. Tak, no wyjść na przekór tym oczekiwaniom. Jest to jakby bardzo na koniec końców to jest duża nagroda dla nas, jeśli uda nam się załatwić coś, co teoretycznie mogłoby nie być możliwe, tak? I jeszcze dodatkowo, jeśli ten gość na koniec końców zostawi opinię na temat tego, tak, czy nie wiem, bo zazwyczaj tacy celebryci mają swoich menadżerów i ten menadżer ewentualnie podejdzie i powie, że świetnie robota wykonana, tak, no bo jesteśmy tutaj po to, żeby im służyć tym gościom. No tak, i to trzeba mieć tą świadomość, że jak ktoś już do takiej pracy się przyjmuje, czy chce pracować jako ten recepcjonista, to raczej musi być mega otwarty, ogarnięty, nie tylko ten uśmiech, ale też właśnie takie możliwości interpersonalne, że wiem, że to załatwię. Ja jestem na przykład taką osobą, skromnie mówiąc, ale wiem, że wszystko się da załatwić, no bo to nie jest tak jak z tym przysłowiowym żelazkiem. No nie ma żelazka. No nie ma żelazka. Nie da się. Nie przywieziemy chleba, nie ma chleba. No dzwonisz po piekarnię, otwierasz piekarnię, jak powiedzmy jest jakiś budżet czy cokolwiek, no to ktoś ten chleb wypiecze na przykład na rano świeży, choć nie ma nigdzie, nie? Więc... Tak, ja zawsze personifowałem troszeczkę obsługę klienta, mówiłem, demonizowałem właściwie, zawsze mówiłem, że recepcja to jest zaprzeczenie serwisu, który dostaje się w naszym za okienkiem PKP na przykład, tak? To jest miejsce, w którym ja mówię, jeśli ktokolwiek spotkał się z obsługą w takim miejscu, to my robimy przeciwnie, tak? My jesteśmy tymi, którzy mogą wszystko i nie ma rzeczy niemożliwych. No i to też kolejna informacja właśnie dla ludzi, którzy na taką recepcję chcieliby się dostać, że fajnie rozwija ta praca, bo pracując powiedzmy rok, 2, 3 lata na takiej recepcji, później na przykład, mimo wszystko jakbyśmy chcieli albo znaleźć awans, albo przenieść się do innej firmy, no to wiemy, że mamy duże możliwości, bo wiemy jak coś się załatwia, jak się rozwija, no ale mimo wszystko jak już to wiemy, no to lepiej przejść na kolejne szczeble. Czy ty masz jeszcze jakieś takie szczebele, które chciałbyś zasiąść powiedzmy za rok, 2, 3, 5? Wiesz co, do pewnego momentu mówiłem sobie, że kierownik recepcji to jest to, co ja lubię, bo to jednak jest właśnie ten element obsługi klienta, to jest mój konik. Natomiast myślę, że dyrektor operacyjny hotelu to jest kolejna rzecz, którą ja chciałbym w końcu w pewnym momencie w ogóle zacząć. Jeszcze mam trochę nauki przede mną, bo muszę jeszcze nauczyć się troszkę od podstaw revenue, tak, czyli polityki cenowej hotelu, etc., więc tego się muszę douczyć, ale to jest miejsce, do którego ja docelowo chciałem pójść, bo jakby recepcja dla każdego jest taką trampoliną, odskocznią. Idziesz... Ale też ścianą powiedzmy, nie? No bo już więcej na tej recepcji, będąc recepcjonistą, nie rozwijając się, nie osiągniesz. Przejście na przykład na starszego recepcjonistę, superwizora, kierownika, czy donosnej zmiany, czy dziennej, jednak to daje dużo motywacji do tego, żeby przejść do innego działu na przykład, no tak? No mówię, że tak, ale jak przechodzisz, awansujesz, to tak, ale na samej recepcji powiedzmy bez rozwoju, no tych kolejnych kroków nie ma. No tak, masz rację, absolutnie. No i przechodząc dalej właśnie do tych kroków, do tego rozwoju, wasza sieć jest zbudowana z wielu hoteli, powiedzmy na całym świecie. Jak najbardziej. Należymy do sieci HR Group, która ma około 175 hoteli w tym momencie, natomiast sam Vienna House jest, jakbyś zauważył, jest by Wyndham, który z kolei jest franczyzą największej sieci hoteli na świecie. To jest sieć amerykańska, która ma tysiące hoteli i dzięki temu my jako pracownicy możemy sobie podróżować po tych hotelach ze stawkami pracowniczymi. Czyli taki pokoik wynajmujecie sobie? No powiedzmy 35 euro, tak? No to jest, jak nasze realia, to nie jest bardzo duża kwota. To w zależności też oczywiście od standardu hotelu, bo Wyndham ma też bardzo dużo różnych kategorii hoteli. Od 5-gwiazdkowych, od 3-gwiazdkowych, 4-gwiazdkowe, 5-gwiazdkowe. Więc te ceny trochę wyżej idą, tak. Jak pracujesz już na przykład na tej recepcji, chcesz z rodziną czy samemu popodróżować, no bo wiadomo, że hotele też są związane z czyjąś jakąś pasją taką podróżniczą na przykład, to można to osiągnąć zdecydowanie taniej. Absolutnie. Ja jestem właśnie takim przykładem. Ja uwielbiam podróżować, więc dla mnie wykorzystywanie tej zniżki jest czymś fantastycznym, bo jakby jeśli ja mogę za ułamek ceny zapłacić za hotel, który ma na przykład 5 gwiazdek, a ja zapłacę powiedzmy, nie wiem, 75 czy 80 euro, no to jest naprawdę nic, tak? I bardzo ciekawych lokalizacjach też jest, tak? Z racji też, że jest ich tak dużo, no to możemy właściwie gdziekolwiek na świecie być i zapłacić naprawdę małe pieniądze. Powiedzmy, że mniejsze, tak. Niż klasyczne. Dokładnie tak.
O tych benefitach jeszcze dzisiaj porozmawiamy, a teraz przenosimy się dalej. Krystian, teraz z pokoju hotelowego przenieśliśmy się do Waszej pracowniczej kantyny, czyli coś, co może cieszyć pracowników, bo można sobie tutaj w ciągu dnia jeść po prostu, tak? Jak najbardziej. Jedzenie jest serwowane dla naszych pracowników codziennie, bez wyjątków. Mało tego, możemy też sobie pograć w piłkarzyki, które też tutaj są, troszkę się odstresować, więc jak najbardziej nie musimy cały czas, że tak powiem, tyrać, prawda? Ale to też jest fajny benefit, można go tak nazwać, no bo wiadomo, w korporacjach są środy, czwartki owocowe i tym podobne, ale zazwyczaj no jedzenie musimy sobie kupić, czy jakieś pudełka, czy powiedzmy coś odgrzać, czy coś przynieść swojego z domu, a tutaj mimo wszystko jest to tak jakby w cenie pracy, tak? Jak najbardziej. Nasz szef kuchni zawsze stara się o to, żeby to jedzenie było treściwe, tak? I żeby wszystkim smakowało, więc jakby jest to bardzo duży plus, który się nie zdarza w większości, znaczy nie mówię w większości, ale w dużo miejscach jednak takiego benefitu nie ma. No tak, i tutaj teraz sobie siedzimy przy ciasteczku, ale też są bemary tutaj powiedzmy z normalnymi obiadowymi rzeczami. Dla mnie to jest plus, no bo fajne, bo pracujesz i możesz zjeść i jeszcze zarabiasz i zjadasz. Kolejne benefity, jakie tutaj można osiągnąć w takiej pracy powiedzmy recepcjonisty, czy w ogóle w hotelu, co już wiemy, że macie zniżki też na inne hotele, ale co jeszcze? Well, generalnie jeśli chodzi o benefity, to definitywnie dużo szkoleń. Szkolenia to są takie rzeczy, które zawsze są przydatne. Na szczęście mamy tutaj trenerów regionalnych, którzy po prostu takie szkolenia przeprowadzają. Mamy też prywatną opiekę zdrowotną, która też nie jest takim jakby given, tak, że w każde miejsce pracy to ma. Oprócz piłkarzyków, mielonego i benefitów, no to wiadomo, że pieniądze. Pieniądze też są ważne, po to też pracujemy, czy razem z tym to się wszystko wiąże. Ile na takiej recepcji można zarobić, od czego to wszystko zależy? Więc generalnie zarobić można od 4 do 5 tysięcy złotych brutto. To zależy od tego oczywiście, czy to jest miasto, czy jaka miejscowość jest, jaki standard hotelu, no i oczywiście od tego, jakie doświadczenie ma dany pracownik też, tak? Doświadczenie nie jest też jakby zawsze najważniejsze w moim przypadku, natomiast jednak pomaga, bo trzeba w jakikolwiek sposób też umotywować to, że ktoś będzie zarabiać trochę więcej niż ktoś inny, prawda? Więc no właśnie. O to też chciałbym spytać, czy każdy powiedzmy pracownik, który chciałby zostać recepcjonistą, odnajdzie się w Waszej sieci hoteli? Czy tutaj mimo wszystko jeszcze jakieś predyspozycje są ważne? Trzeba się dopasować, nie wiem, do Waszego stylu, do Waszych, nie wiem, jakichś tutaj formalności i tym podobne. Myślę, że każdy się odnajdzie, tylko musi po prostu wierzyć w nasze wartości też, tak? Być otwartym, tak jak wspomniałem wcześniej, otwarty na gości, być graczem zespołowym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No, fakt, no. Bo jednak jakby nie patrzeć, rozmawiamy teraz o recepcji, ale jednak recepcja współpracuje z wieloma innymi działami w hotelu, z housekeepingiem. Spina to wszystko, Tak. można powiedzieć, że recepcjonistka rozdziela wszystko, że tak powiem, rozdziela kto sprząta pokoje, powiedzmy po części, gdzie jest gotowany powiedzmy posiłek, o której są posiłki, ona decyduje, czy informuje o tym, co gdzie się dzieje, nie? Więc jak ktoś przyjdzie, mówi, proszę teraz pokój, no nie jest posprzątane, no ona nie przyspieszy, że tak powiem, aż tak tego procesu, nie? No bo Nie przyspieszy, natomiast przez wzgląd na dobre relacje i dlatego to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o recepcję, żeby mieć bardzo dobre relacje właśnie z housekeepingiem, tak, czyli obsługą pięter, ponieważ to dzięki nim też możemy tego gościa zameldować wcześniej na przykład, przed tą godziną 15. Tak, dzięki, ale też ciężko komuś coś narzucić. I szybko posprzątać nam pokój, bo gość czeka, nie? No raczej, bo my będziemy mieli, bo gość się będzie uśmiechał do nas, to ty idź szybciej posprzątać. Też tak nie można w tą stronę, bo trzeba raczej do jednej bramki grać, nie? Absolutnie, tak. Wszystko z głową trzeba robić, naturalnie. Nie, wiesz, tam jeśli pojawi się 1 czy 2 wcześniejsze zameldowania, to jasne, spoko, nie ma problemu. Natomiast jeśli nagle przyjdziemy z listą 20 pokoi i macie teraz posprzątać to na godzinę 12, nie? to wiesz, już dobrze wiesz, gdzie możesz się spotkać w tym momencie. Dlatego ta gra zespołowa jest bardzo ważna z różnymi departamentami, ale też ważne jest na przykład to, żeby też mówić językami różnymi, tak? O właśnie, o to nie spytałem, ale to też jest bardzo ważne, no bo teraz to jest powiedzmy normalne, że w wielu branżach trzeba te języki znać, ale w hotelarstwie to jest bardzo ważne, bo różni goście przyjeżdżają, nie? Jak najbardziej. Tutaj właśnie a propos wracając do tej rozmowy, którą miałem z nocnym audytorem i powiedział mi, że Krystian, wiesz co, generalnie ostatnimi czasy ja częściej mówię w języku angielskim niż po polsku. Okay. I czasami się łapię na tym, że przyjdzie polski gość, a ja do niego zaczynam mówić po angielsku. I musi się przełączać wtedy z angielskiego na polski, ale jednak to jest bardzo ważne. To jest większość, zwłaszcza w takim mieście jak Warszawa, gdzie jednak jest bardzo dużo turystów z zagranicy, którzy
najczęściej posługują się językiem angielskim, bo to jednak jest międzynarodowy język, dlatego znajomość tego akurat języka jest bardzo, bardzo ważna. Okej, to też właśnie informacja, znaczy myślę, że każdy się tego spodziewał, ale to też cenna informacja dla wszystkich młodych, czy nie tylko młodych, bo jak powiedziałeś, że można mieć 65 lat i pracować na recepcji, ale trzeba te języki znać mimo wszystko, żeby ta komunikatywność z gośćmi hotelowymi była. Krystian, myślę, że dojemy sobie ciasteczko, przeniesiemy się już za chwilkę po raz kolejny na recepcję i będziemy podsumowywać ten materiał. Jakże ciekawy, bo jesteś bardzo ciekawą osobą. Miło mi, że na Ciebie trafiłem i tak otwarcie opowiadasz o tej pracy recepcjonisty z różnymi smaczkami, co też widzowie mogą teraz w komentarzach zaznaczyć, jakie dla Was najdziwniejsze albo najciekawsze smaczki tego odcinka się pojawiły, a już za chwilkę przenosimy się wyżej. Krystian, podsumowując ten materiał i o hotelarstwie, i o Twojej historii, o tym, jak zostać recepcjonistą, podsumowując, czy młodzi ludzie, czy też powiedzmy osoby, które w tym hotelarstwie chciałyby pracować, mają jeszcze jakieś wizje na to, czy to hotelarstwo się rozwija, czy raczej będzie tak jak jest? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Jak najbardziej to hotelarstwo się bardzo rozwija. Bardzo wiele hoteli jest w tym momencie otwieranych. Sama sieć Wyndham też się bardzo mocno umacnia tutaj w Polsce, więc tych możliwości jest nieskończenie wiele, zaczynając od recepcji i jak wspomniałem wcześniej, ta recepcja jest odskocznią. Do końca świata jeden dzień dłużej nie będziesz na tej recepcji, natomiast to jest bardzo dobry moment, i punkt odniesienia do całej Twojej przyszłej kariery w hotelarstwie. No i to też warto zaznaczyć, że jak jest sieć duża i na całym świecie, no to zaczynając pracę tutaj, ale znając ten język, bo i tak trzeba go znać, powiedzmy w rozwoju można przejść do innego hotelu w tej sieci, za granicą, gdziekolwiek. Przenieść się tam i pracować i też rozwijać, więc myślę, że tak podsumowując ten odcinek możemy go zakończyć. Oczywiście śmiało widzowie mogą napisać, czy nadawaliby się do takiej pracy, bo tutaj o tych aspektach rozmawialiśmy, że i uśmiech na twarzy, i ten samozapał, i ten rozwój jest ważny, więc możecie w komentarzach napisać, czy byście się nadawali, jak Wam się podobał ten odcinek i oczywiście postać Krystiana, bo jak dla mnie bardzo barwna postać i dużo wartości takich intelektualnych, wartości rozwojowych można było usłyszeć i się dowiedzieć. Krystian, dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie. Zostawcie łapki w górę pod tym materiałem, napiszcie, jakie inne zawody jeszcze mam sprawdzić i oczywiście oglądajcie inne odcinki, które pojawiają się tutaj.